Jest kilka minut przed 6 rano. Powoli gromadzą się ludzie chcący zrobić zwykłe, codzienne zakupy. I nagle pojawia się chmara nastolatków, którzy natychmiast po otwarciu drzwi sklepu biegną do zamrażarek. Przepychając się między sobą, garściami próbują zabrać ze sobą jak najwięcej lodów. Dosłownie 2 minuty później chłodnia stoi już pusta. Może zdobycie bardzo taniej torebki albo karpia na święta miało jeszcze jakiś logiczny sens. Ale czemu lody nagle stały się tak bardzo pożądanym produktem? Lody kosztują 2 lub 2,80 zł za wariant XL, ale papierki po lodach Ekipy można sprzedać w internecie za kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. Wbrew pozorom, ludzie walczący o lody zachowują się bardzo logicznie, a całą sytuację można wyjaśnić jak zwykle modelem ekonomicznym. Haha, myślałeś, że będzie odcinek o youtuberach, a znowu zostałeś wrobiony w uczenie się o ekonomii. Lody Ekipy stały się towarem deficytowym. Stały się, limitowane, bo jak ktoś przychodzi, to kupuje wszystkie i się nie... Jeżeli jeszcze o nim nie słyszałeś, Karol Wiśniewski, znany szerzej pod pseudonimem Freeze, zgromadził na swoim kanale ponad 4 miliony fanów. Razem z grupą internetowych celebrytów znanych jako Ekipa otworzyli sklep internetowy z ubraniami i gadżetami. Kolejnym już krokiem jest wejście na rynek spożywczy. Dokładnie, zdecydowali się na produkcję lodów. Lody Ekipy zdobyły mnóstwo uwagi w internecie, a półki z tymi artykułami uległy natychmiastowemu spustoszeniu. Rynek lodów w Polsce jest warty ponad 2 miliardy złotych. Za taką kwotę można kupić 14 milionów kopii gry Cyberpunk 2077. Przez pandemię znacząco się zmniejszył, ponieważ niemal 2/3 to zakupy impulsywne lub spontaniczne. Czy Freeze odwróci tą tendencję? Jest na to duża szansa. Pierwszego dnia sprzedało się ponad 1 milion sztuk lodów. Szybko okazało się, że są one towarem deficytowym. Trudno je spotkać w sklepie, a klienci wciąż często o nie pytają. Lody Ekipy znowu znikają ze wszystkich półek, wszystkich sklepów, do których trafiają, a już są w całej Polsce. Niesamowite to jest. To jest naprawdę przemocne. Nie wiem, jak to się dzieje. Natomiast cieszę się bardzo, że tak Wam się podobają te produkty, które stworzyliśmy z Koralem. Ludzie chcą kupić więcej lodów niż ich wyprodukowano. W takiej sytuacji mówimy, że podaż, czyli ilość wyprodukowanych lodów, nie zaspokaja popytu. Popyt to, mówiąc najprościej, ilość lodów, jaką klienci są skłonni kupić. Pierwszego dnia sprzedało się 1 milion sztuk. A ile sprzedałoby się, jeśli dostępność lodów byłaby większa, albo kosztowały o kilkadziesiąt groszy mniej? Bardzo wiele czynników wpływa na decyzje konsumentów. Najczęściej popyt zależny jest od ceny. W tej sytuacji szczególnie ważna jest ogromna rozpoznawalność i przywiązanie do youtubera. Jeśli cena lodów byłaby niższa, konsumpcja najpewniej by wzrosła. Im cena byłaby wyższa, tym skłonność ludzi do zakupu danego dobra zmaleje. Sprzedawca nie ma pewności, że przecena przyniesie mu zwiększoną sprzedaż. W przypadku lodów Ekipy popyt był bardzo wysoki. Cena w sklepie wynosiła około 2 zł, ale w drugim obiegu ludzie wymieniali się papierkami za około 50. To znaczy, że faktyczna wartość lodów Ekipy była znacznie wyższa niż ich cena sklepowa. Sklep najpewniej nie mógł podnieść ceny lodów do ich faktycznej wartości przez umowę z producentem, więc był zmuszony wystawić lody, za które ludzie płacą po 50 zł wzwyż, za tylko 2. Jeżeli w oczach ludzi walczących o lody Ekipy jedna sztuka była warta 50 zł, a w rzeczywistości część z nich pewnie byłaby skłonna zapłacić więcej, to lody Ekipy tak naprawdę były na przecenie o 96%. Klienci mogli kupić produkt za 25 razy niższą cenę niż rynkowa. To znacznie większa przecena niż chociażby w przypadku słynnego karpia czy torebek. Szczególnie, że po zjedzeniu loda można przynajmniej kilkadziesiąt złotych zarobić, sprzedając papierek na Allegro. Podsumowując, popyt to ilość towarów, którą klienci są w stanie kupić po danej cenie w danym miejscu i czasie. Prawo popytu mówi, że wraz ze wzrostem ceny jednocześnie spada popyt na dane dobro. To znaczy, że wraz ze wzrostem ceny coraz mniej osób może albo chce pozwolić sobie na zakup. Obniżka ceny wywołuje wzrost popytu. Im tańszy produkt, tym więcej osób będzie chciało go kupić albo ustawiać się w kolejkach wcześniej rano i się o niego przepychać. Podaż to ilość dóbr i usług, którą dostawcy chcą i mogą dostarczyć na rynek w określonym czasie. Prawo podaży mówi, że im wyższa cena, tym bardziej sprzedawcy są skłonni do dostarczenia produktów na rynek, gdyż dzięki temu mogą więcej zarobić. W
W przypadku lodów Ekipy cena okazała się bardzo wysoka, co oznacza, że producent ma bardzo duży interes w dostarczeniu większej ilości lodów na rynek. To już zostało zapowiedziane. Kupujący chcą kupić produkty jak najtaniej, a sprzedający sprzedać jak najdrożej. W tej sytuacji pojawia się chyba najważniejszy konflikt interesów w ekonomii. Prawo popytu i podaży dotyczy każdego rynku bez wyjątków. Na przykład na rynku pracy w Polsce w tej chwili popyt na pracę jest większy niż podaż, co oznacza wyższe stawki, więcej wyboru i lepsze warunki pracy dla pracowników. Prawo popytu i podaży dotyczy również pieniędzy. Jeżeli Narodowy Bank Polski wydrukuje ich bardzo dużo, czyli zwiększy podaż pieniędzy, konsekwencją będzie podwyższenie cen podstawowych produktów. W 1974 roku prezydent USA próbował walczyć właśnie z rosnącymi cenami produktów wyjątkowo niekonwencjonalnym sposobem, sprzedając przypinki. Można było walczyć z inflacją, zamawiając specjalną pizzę w Pizzy Hut. Więcej na ten temat opowiedzieliśmy w poprzednim odcinku. Wyszukaj Bez Deficytu na YouTube, Spotify albo innej platformie z podcastami.